Cześć, to ja Justa. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj zajmiemy się tematem fanartu, czyli obrazków ze znanymi postaciami, które lubimy. Ten bardzo interesujący temat będzie o wiele lepszym, ciekawszym, moim zdaniem, wątkiem do refleksji listopadowych niż temat oczywiście hejtu w internecie. Bo kto nie lubi fanartów? Nie ukrywam, że ja też lubię. Woli wyjaśnienia, zanim przejdę do tematu moich fanartów pierwszych i jakie one były, to krótka po prostu taka definicja. Fanart, czyli tak jak już powiedziałam, fanowski obrazek, czyli ilustracja ze znaną postacią lub ze znanego uniwersum jakiegoś tytułu, gdzie najwyżej możemy także dodawać swoich bohaterów wymyślonych na potrzeby na przykład Króla Lwa. Możemy dorysowywać też znane lwy, to będą takie niby nasze autorskie postacie, a jednak mieszczące się w tej fanowskiej, powiedzmy, przestrzeni twórczej. Skoro mamy fanarty, bo to klasyczny fanart to oczywiście na przykład postać Simby, małych kucyków, kota z serii Łebskiej Harry. To są oczywiście fanarty. Ale co jeszcze możemy mieć? Możemy mieć fanfiki, czyli fanowskie opowiadania, czyli załóżmy, mamy taki motyw, że tworzymy dalsze losy ulubionych przez nas postaci z jakiegoś tam serialu. Ja osobiście też spotkałam się z taką nazwą dość dziwną na fanfiki, że fanizmy, że ludzie tworzą fanizmy. Ale chodzi właśnie o to, że to są tak naprawdę fanowskie wersje dalszych przygód naszych ulubionych postaci. Oczywiście fanizmami też mogą być komiksy fanowskie opowiadające o naszych ulubieńcach, albo nawet animacje. I tu taka ciekawostka, myślę, że trochę Wam powspominam na tym zestawieniu tych filmików, które widzicie, na tym zestawieniu tych filmików, które tutaj widzicie, akurat nie ma tej serii, ale nie jest to żadna tajemnica, że na moim kanale pierwszą moją dłuższą animacją była fanowska fabuła. Tak naprawdę miałam uniwersum, tutaj akurat było cyfrowych potworów, tak jakbyśmy to po polsku nazwali. Chodzi oczywiście o Digimony, nie mylić z Pokemonami. I ja do tego znanego, powiedzmy, uniwersum dodawałam swoje własne postacie, kolejne postacie stworków, nie tylko ludzi, i wykonałam jakby animację. Z racji tego, że jedna z serii tego anime była tak jakby wersją Matrixa dla dzieci, więc ja się też trzymałam tej wersji, chociaż bardziej bym powiedziała, że jeśli anime, to dla młodzieży, bo to domyślnie filmy anime są od 12 roku życia. Zwłaszcza jeśli mówimy tutaj oczywiście o japońskich po prostu oryginalnych fabułach, nie zmienionych, właściwie nie ocenzurowanych, tak powinniśmy powiedzieć, przez polskich tam tłumaczy czy amerykańskich, od których my otrzymywaliśmy jakby gotowe materiały wideo. Więc skoro tyle tytułem wstępu, czym są dla przypomnienia fanarty, fanfiki, czasami nazywane fanizmami, to taki tytuł dla tych fanfików, jak ja pamiętam ze strony Digimonia. Tak, pozdrawiam z Digimonii, jeśli ktoś jeszcze kiedyś kojarzył tę stronkę. Nie ukrywam, że obecnie na fejsie istnieje taka wersja jakby mini tej strony Digimonia na fejsie. Ale to taka dawna historia licealna moja z tą stroną. Więc skoro już omówiłam, czym są te terminy i prace związane z fanowskimi ilustracjami, to przejdę do moich fanartów. Naturalnie postaciami, które rysowałam jako pierwsze swoje ulubione formy ilustracji, potem były komiksy opowiadające dalsze los tych postaci, to oczywiście Król Lew. I tutaj taka mała refleksja, jakby nie narysować Króla Lwa. W tym wykonaniu to oczywiście Simba narysowany jako taka prosta animacja w Adobe Flash, a potem to już losowo tak naprawdę były kolejne inne fabuły. Dlaczego
rysowałam fanarty. Dlaczego? Dlaczego rysujemy fanarty? Poza tym, że oczywiście lubimy naszych ulubionych bohaterów. Czy nie odnosicie wrażenia? Ja o tym problemie już wspomniałam w innym moim filmie z cyklu. Wtedy ta seria nazywała się Soboty z Projekt Justy, o przypadku autystycznych twórców. I tam ewidentnie było widać, że jeśli tworzymy naszych ulubionych bohaterów, to oni często rysujemy nasze te ulubione postacie, to one często wychodzą nam o wiele lepiej niż nasze autorskie projekty. Bo skupiamy się na wyglądzie danej postaci, na jej cechach charakterystycznych. Jakimś dziwnym trafem dzięki temu o wiele lepiej nam to się rysuje. W praktyce mamy lepsze proporcje, lepiej to pokolorowane. Wydaje się, że mamy o wiele lepszy warsztat, tak? Migam okiem do naszego bloga na temat tego, co mi się nie podoba w internecie rysunkowym w Polsce oraz także o moim pytaniu, dlaczego warto rysować swoje postacie, a dlaczego nie warto. I tutaj się właśnie kłania, skoro warto rysować fanarty, że są to fajne doświadczenie twórcze, do czego chyba nie muszę specjalnie zachęcać, to wychodzi na to, że rysując świetnie znane postacie możemy się na tym wybić, ale to jest także, o czym warto pamiętać, bardzo miła forma promocji też dla naszych ulubionych twórców. No bo my de facto reklamujemy wtedy kogoś. Wobec tego dziwne jest zachowanie Walta Disneya Studia, jak pozwał do sądu, taka ciekawostka a propos praw autorskich. Oni nie muszą przestrzegać praw autorskich, grunt, żeby straszyć tym wszystkim, ale oczywiście pojedynczy jednostka to już ma gorzej. Ale był taki przypadek, że pozwali przedszkole za namalowanie na ścianie myszki Miki. Dziwne, nie? W końcu to była dla nich idealna reklama, no bo dzieci z przedszkola zobaczą postać myszki Miki. Mamo, ja chcę myszkę Miki, maskotkę, no ja chcę tą maskotkę myszkę Miki. To jak to matka i ojciec nie kupi swojemu dzieciakowi ulubionej postaci, maskotki? Idealna reklama. W końcu wiemy, że Disney to nie tylko filmy animowane, ale także marketing, promocja tego wszystkiego. No bo oczywiście jak Disney korzysta z domeny publicznej, czytajcie, patrzcie, historia Królewny Śnieżki i wizerunek postaci, te krasnale, fabuła i zabiera to jako dla siebie, to jest okej, ale jak wy cytujecie Disneya, to już jest o wiele gorzej. I w ten sposób dochodzimy do wniosku, że rysowanie fanartów to jest świetne doświadczenie. Nie przypadkiem moją pierwszą animacją była fanowska wersja, dłuższą animacją w liceum. I jest to super, moim zdaniem, forma reklamy i frajda dla fana. I też do dzielenia się swoją wizją świata, który nam się podoba, tak? Moim zdaniem idealna reklama dla twórców. Tylko dlaczego fanowskie komiksy w Japonii są nielegalne? Ponoć nielegalne. Oczywiście to może być tylko plotka. A wy jak sądzicie? Fajnie rysować fanarty? Dlaczego lubicie fanarty? Zachęcam do odpowiedzi na to pytanie i widzimy się w następnym vlogu. Mam nadzieję, że też w miarę takim optymistycznym. Pa!